Eddie, co tu się stało? Zmieniłeś Rostalmasza? No widzisz, nowy trochę nabytek? Cię nie było, a tu już maszyny się zmieniają jak rękawiczki. O kurczę. No a co, ja lubię Czyli zmiany. jednak co, zachodni sprzęt? No na chwilę jest, na kukurydzę. Jest to na usługę. Usługa. Ta usługa. John Deere 264. Mamy grudzień, No. kombajn jeszcze stoi, to znaczy, że kukurydza jeszcze w polu. Tu trochę skosiłem, tam też około 7 hektarów. No to 10 hektarów sumuciliśmy, nie? No brakło nam półtora dnia, perfidnie półtora dnia. Jest nie fart jak nic, nie? I co? I mnóstwo śniegu? Kiedy puści? Kiedy planujesz wjechać w pole? No Czy właśnie. w tym roku? No jeszcze do świąt mam nadzieję, że się zmuci to. Nie no, ma być odwilż teraz od wtorku, środy. Byle się dało wjechać, bo teraz jak puści, nie? Tak. Ale nie powinno być źle. Także mówisz też, że tam czeka arbos na mnie, nie? Czeka no, ale arbos. zamarzło wszystko, więc nie ma co robić, nie? Arbos z To talerzówką. czekamy na odwilż i żeby trochę wyschło, to może przed Coś świętami przyjedzie, co? zrobimy. To mam nadzieję. No to potem pojeździmy trochę Po kukurydzy talerzóweczką, idealnie. O właśnie. No bo dobra, mówiliśmy o tym zielonym potworze. No. A co z twoim Rostalmaszem? Pod plandeczką? odpoczywa. Idziemy zobaczyć. Czy coś Odpoczywa. tam wystaje ogon tylko. No tam za dużo nie ma. No jest wyczyszczony Aha. na zicher, powiem Ci. Ile hektarów w tym roku porobił? Ojeju, 120, 130, coś takiego. Aha. Bo mamy kukurydzy mamy 30 niecałe i niecałe 20 ziemniaka, no to 50 mniej. No to tak i jeszcze coś tam było? Nie. No to około 145-150 hektarów. I jak plony? W tym roku? Zależy. No jęczmień ozimy to tak w miarę, około 6, ponad 6 ton, nie? Plus minus, nie chodzi o aptekę oczywiście. A ja wiesz, ja wolę tam zawsze. Konkretnie. Mówię konkretnie. Jęczmień jary to była porażka w tym roku, no niestety, nie? Na minusie 3 tony z hektara. O kurczę. Za późno zebrane deszcze, to co nas spotkało, rolników, wszystkich. No, jak trzeba to. Jak trzeba to nie pada, jak nie trzeba to pada. No właśnie. No A i jak tak samo ziemniaki, teraz. kukurydza? Odbije coś? Kukurydza, powiem Ci, że bardzo fajny plon w tym roku. Lepszy niż w tamtym roku, bo padało jednak, nie? Tak, ale tak. no, Bo ty ale też miałeś nawadnianie, ale chyba nie używałeś z tego, co widziałem w filmie. nie udało się. Drugi raz z rzędu wzięliśmy, rozłożyliśmy i zaczął padać. Wiesz, lepiej, że zaczęło padać, nie poniosłeś kosztów paliwa i tak dalej. No. Ale ziemniaki zdążyliśmy podlać wcześniej jednak, bo jednak armatką. To jest jednak wygodniejsze, szybsze, nie? I co? Jest jakaś różnica w plonie? Jest. Jest. Tu na początku, mimo że tu nie ma górki, znaczy tu pod górkę idzie, to i tak lepiej sypały na porosy. Mam Ci ziemniaki, też to Ci pokażę. Takie mam. I udało się wykopać przed mrozami, przed śniegiem. Tak, Co się stało? skończyliśmy chyba 10 listopad, czy coś takiego. 5-10 listopad i sortowanie akurat zamknęliśmy wszystko. I kopałeś arbosem. I Chodź, idziemy go pokazać, bo też stoi. Arbos w tym roku walczył dzielnie. Jakieś awarie, coś było ciekawego? Coś Nie. się wydarzyło? Tylko chyba ten stycznik i coś tam. A widziałem, jak tam sobie przerobiłeś po swojemu. Tak, zrobiłem, wiesz co, bo nie byłem pewny, szukałem, no bo wiadomo, serwis, nie chciało mi się na serwis jechać, bo to cały czas robota, nie? Praca. Tak, zrobiłem z tamtej strony sobie po prostu na krótko rozrusznik, bo nie byłem pewny, czy to elektromagnes w rozruszniku, czy coś po drodze, nie? A okazało się, że to coś tu po drodze. Stacyjka Te albo coś. styczniki albo gdzieś tam jakieś jest wsówka, tak? Może nie styka, bo czuć, że tam delikatnie przy odpalaniu coś tak jakby się właśnie przypala. Czy trzeba ściągnąć tą płytę, teraz będę miał czas, to sobie to zrobię. On już jest bez gwarancji, teraz to w mojej. Tak. Może No a teraz jest 7 lat gwarancji. Ty się nie załapałeś na to. Do końca roku, teraz na wszystkie zakupione ciągniki do końca roku jest 7 lat gwarancji. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. No, na wszystkie arbosy. Od najmniejszego do największego. Czuję się oszukany. Musisz zmienić na nowszy model, na chiński do końca roku. To zabierzcie tego, tamtego wezmę i Ale tak łeb za łeb machniemy. Nie, Zamiana? no nie wiem, ty no. Może coś wynegocjujemy. możemy pomyśleć. No. Także no, warto myśleć. No i masz ładowacz. Tak, I nie, druga sprawa, ładowacz teraz jest za połowę ceny Powiem ci- ciągnika. Kolejna sprawa. Jak za połowę Jak ceny? kupujesz arbosa z ładowaczem, No. to producent i strona chińska robią taką promocję, że jest ładowacz za połowę ceny do ciągnika. Aha, czyli ja to rozumiem tak. Za połowę ceny ciągnika dostanę tura. Nie. Ładowacz jest za połowę swojej ceny. Aha, czyli Jak za kupujesz połowę ceny zestaw? Arbosa, czyli jak kosztuje 150 tysięcy powiedzmy Arbos, to za 75 tysięcy dostanę ekstra taniej Nie. To nie tak. sam ładowacz, dasz 7,5 dychy. Nie.
To nie wychodzi tanio. Kurczę, nie wychodzi tanio. Dobra, nie. Łapię cię za słówka i ten. Łapiesz na nie swoją korzyść. No właśnie, nie? To W drugą stronę. Zawsze ktoś inaczej myśli. Ja myślę zawsze odwrotnie. Ja bym pomyślał tak, że ciągnik w połowie ceny ładowacza. O. W ten sposób. Ty, a może i faktycznie, no? To by było lepsze. korzystnie dla Ciebie. Ale ładowacz w cenie ciągnika. No dobra. Tak. Słuchaj, czyli co, żadnych awarii nie było? Przeszedł dzielnie sezon. Z kombajnem to koło do ziemniaków. 4 koła się kręciły cały czas. Mhm. Mimo niedogodności tam jakichś, Czyli błoto. no najważniejsze, że działa klima i ogrzewanie, bo akurat w tych zielonych jeszcze nie naprawiłem, bo tam trzeba konkretnie zrobić, naprawić w dojcach. Ale nie? co tam się stało? Klima nie działa? Czy... Tak, wentylatory się skończyły. A, Cienko i ogólnie wyciek gdzieś jest nieuszczelności, nie? W obydwu są nieszczelności, a w tym dużym teraz chyba nawet już koło się nie chce kręcić, zbytnio łożyska chyba na sprężarce, ale 10 tysięcy godzin no praktycznie. właśnie widziałem na filmie ostatnio, że 9 tysięcy godzin tam ma praktycznie, pomału chyba brakuje, ten 10 tysięcy przekroczył, nie? widziałem na filmie. No także właśnie. no dzielnie, ale no tu 3600 już jest na zegarku. Też bije licznik. Oj, i to ostro, powiem Ci, no codziennie jest odpalany, tak widzisz, tur, my z skrzyni wozimy ziemniaki czy coś, cokolwiek, czy nawóz, no non stop jest odpalany, jest teraz dużo częściej niż Deutz. No to może czas pomyśleć nad tą wymianą na nowego. Wiesz co, no dobrze chodzi, powiem Ci, nie spieszę mi się go sprzedawać. Skrzynia, wszystko, silnik, bez jakichś tam zarzutów, no to co wiem, trzeba częściej zmieniać filtr paliwa. Bo jest malutka ta puszeczka, tam jest tylko ten filtr taktyki. Mi się wydaje, że dobrze by było po prostu, ja chyba to w własnym zakresie zrobię i założę większy taki filtr, troszkę ala w Deutzu, bo jednak nie starcza, nie? A powiedz mi, ty tankujesz z dystrybutora, czy z baniek jakiś, jak to wygląda u Ciebie? Czy jest dużo zanieczyszczeń w tym paliwie? Nie. Ja mam i tak przez pompę, przez filtry, mimo wszystko, ale i z CPN-u mam to wszystko, nie? Aha. Ale no, magazynuję, nie? Mimo wszystko lepiej założyć większy, mówisz. Tak. Wystarczy o zmianę oleju, bo nawet jak mieliśmy bezpośrednio nawet z CPN-u, to samo się działo, to jest po prostu gdzieś jakość paliwa w Polsce, wiesz jaka jest. No biododatki może trochę mniej jest lepiej, ale w tamtym roku miałem naprawdę problem, bo przyjechała jedna dostawa do mnie taka, że po tygodniu Arbo stanął i Deutz stanął, gdzie nigdy mi Deutz nie stanął, a to było naprawdę jakieś badziewne paliwo. Trudno, trafiłem, ale przekonałem się, że można. Ostatnio jak tu byliśmy u Ciebie, to ładowałeś zboże w rękaw. I jak to się był. udało zebrać, czy myszy wyniosłeś? Jest na moim kanale film, możesz puścić urywki. No super, myszy nie ma. Nie ma myszy. Nie mają tam jak się poruszać, bo to jest takie... nic nie zrobiło żadnych Nie, nic się nie działo, pięknie, fajnie tą łyżką, tutaj mamy Deutza, widzicie? Aha. I to normalnie na szerokość udało się nabierać tą łyżką? Tak, czy trzeba było łopatować? Nawet powiem Ci troszeczkę, ta łyżka jest taka trochę niewygodna, bo jest szeroka, a wąska, jakby była węższa, a dłuższa, głębsza taka, to by się lepiej wjeżdżało, lepiej by się wybierało to dokładnie, nie? Ale mimo wszystko powiem Ci, że szło o może 10% wolniej jak z pryzmy. Aha, no to nie ma różnicy. Załadowałem go w chyba 45 minut tira. No proszę. Tu były 3 tiry, 3 godziny i nie ma, nie? Także naprawdę fajnie, ręka fajna sprawa, jeszcze mam tutaj groszek w nim i tam przężyta trochę i takie widzisz, takie kubki sobie porobiłem. Tak. A powiedz mi, planujesz stawiać jakąś halę, czy jednak teraz te rękawy, kupiłeś maszynę Powiem Ci tak, wszystko będzie magazynowane? Rolnictwo teraz wisi na włosku. No właśnie. Jak mówiłem, że ja na razie się wyhałowałem z inwestycjami, jeśli coś inwestuję, to takie jakieś można powiedzieć nepotrzebnie jeszcze. Teraz myślę o następnym roku może suszarnia daszkowa, czy ogólnie jakaś suszarnia, piec może na słomę, bardziej w tym kierunku idę, żeby paliwo własne było, nie? Co tam z inwestycji jeszcze? A jak kombajn? Bo widziałem, że już działałeś coś z silnikiem w starym Deutzu. Nie. Nie działałeś? No ale coś tam już planowałeś, zaglądałeś tam na niego. Wiesz co, ja tak się na niego patrzę i tak się zastanawiam, czy mogło faktycznie może nie uruchomię i czy go nie zrobię do kukurydzy. O proszę, to by był dobry pomysł. O, to on jest taki typowo pancerny, nie? To jest taki czołg, także z kukurydzą to tam był jak marchewki. On jest 5-klawiszowy? Tak, 6. 6. No to szósteczka. dał radę. 200 koni silnik, więc no, ten silnik no biedny stoi pod tą plandeką tutaj właśnie. No i muszę się za niego wziąć, chyba sam osobiście, bo jednak jakbym go zlecił naprawę tego silnika, to drogo wyjdzie. Droga, nie. Praca przy nim jest motogodziny. Czasochłonna. Tak, czasochłonne to będzie. A ja nie wiem, może się nauczę i go zrobię. No. Eddie, jedzie ekipa z Chin. 客户满意是我们的宗旨，
潍柴雷沃祝中国农机协会成立60周年生日快乐 ！Happy Birthday！ Wszystkiego najlepszego!